Ponad połowa ludzi żyje dziś w miastach. Przewidywania Banku Światowego wskazują, że w 2050 roku będzie to już 7 na 10 mieszkańców naszej planety. Doskonale wiemy, że jednym z negatywnych skutków nadmiernej urbanizacji jest utrata terenów zielonych i negatywny wpływ na zasoby wodne. Jak zatem kształtować miasta, aby minimalizować negatywne skutki, adaptować się do zmian klimatu i w niepamięć odrzucić zjawisko betonozy? Długotrwałe okresy bezdeszczowe powodują, że wody w środowisku zaczyna niestety brakować. Obserwujemy spadek poziomu wód w rzekach, w jeziorach, w zbiornikach zaporowych. Niestety widzimy również, że poziom wód gruntowych znacznie się obniża. Degradacji ulegają ekosystemy wód podziemnych, co w konsekwencji może mieć również negatywne przełożenie na funkcjonowanie nas jako miejsc, które są przez nas wykorzystywane jako ujęcia wody chociażby pitnej. Z drugiej strony nadmiar wody, który pojawia się w środowisku w okresach intensywnych opadów deszczu, człowiek postrzega jako problem. Nie potrafi w odpowiedni sposób wody wykorzystać, wody zagospodarować, co jest oczywiście bardzo błędnym podejściem. Człowiek stara się wodę jak najszybciej ze środowiska odprowadzić. Rozwiązania biotechnologiczne, bazujące na regulacji procesów hydrologicznych w skali całej zlewni, uwzględniające procesy biocenotyczne, uwzględniające procesy oparte na rozwiązaniach przyrodniczych, są w stanie zagwarantować nam dostępność z jednej strony dobrej jakości wody, z drugiej strony są pewnym rozwiązaniem na ograniczenie procesu związanego z okresowym nadmiarem i niedoborem wody. Celem takiego działania jest przede wszystkim retencja wody w krajobrazie, wykorzystanie, wbudowanie ją w strukturę roślinną, w glebę, ale również w ekosystemy chociażby leśne. Ekohydrologia w mieście to rzeczywiście olbrzymie wyzwanie. Mało terenów przepuszczalnych, natomiast dużo zanieczyszczeń. Rodzi się więc pytanie, jak najlepiej wdrażać nasze ekohydrologiczne rozwiązania w mieście? Tu dobrym przykładem jest Łódź wraz z ideą błękitno-zielonej sieci. W obliczu narastającej presji na biosferę miasta są najważniejszymi systemami quasi-ekologicznymi, które mogą zmniejszyć tą presję. Dlatego, że zagęszczenie ludzi dochodzi do kilku tysięcy osób na kilometr kwadratowy. Z drugiej strony miasta ukształtowane pozytywnie tworzą najlepsze warunki do życia. Dlatego, że są miejscami, w których mamy znakomite usługi. Z drugiej strony kontakty międzyludzkie, które są niezwykle inspirujące. Dostęp do kultury, i do opieki zdrowotnej. Ale to miasto, żeby spełniało, rzeczywiście zmniejszało presję na biosferę, musi być po pierwsze energetycznie samowystarczalne i to przy nowoczesnych technologiach staje się coraz bardziej możliwe, bo można łączyć panele słoneczne z pompami ciepła, izolować budynki, żeby działały jak termosy i w ten sposób ograniczać zużycie energii odnawialnej i w niewielkim stopniu zasilać ją energią z innych źródeł. Paradoksalnie z naszych badań z panią dr Michalak okazało się, że ludzie, którzy mieszkają poza miastem, wcale nie są w lepszym stanie zdrowia, nie czują się zdrowsi niż ci, którzy w mieście. Dlaczego? Bo spędzają codziennie po dodatkowo 1,5 do 2 godzin w samochodzie, czyli ich wolny czas, który ci w mieście przeznaczają na rekreację. Paradoksalnie okazało się, że mieszkańcy miasta częściej i więcej jeżdżą rowerem niż ci właśnie tych obszarów podmiejskich, bo właśnie te 2 godziny są skasowane przez podróżowanie, przy okazji zwiększania emisji i wymuszają zwiększanie infrastruktury bardzo kosztownej. Przez to brakuje pieniędzy na te cele społeczne, poprawiające jakość życia mieszkańców. I właśnie rozwiązaniem, które zaproponowałem swego czasu jest błękitne miasto jako błękitno-zielona sieć. Przy zmianach klimatu coraz intensywniejsze nawalne deszcze, zamiast oprowadzać je coraz większymi rurami, zrywać ulice, budować większe zbiorniki w oczyszczalniach ścieków albo odprowadzać wody burzowe prosto do rzek i do Bałtyku, retencjonujemy je na trawnikach
retencjonujemy w dolinach rzecznych, przedtem poczyszczając, bo nie można wprowadzać wody burzowej bezpośrednio do zbiornika. I właśnie systemy sekwencyjne, które skonstruowaliśmy, ale które nie stanowią analogii do constructed wetlands, czyli do tych mokradeł konstruowanych do tej pory do podczyszczania, tylko skonstruowane w oparciu o badania podstawowe, które realizowaliśmy w Katedrze Ekologii Stosowanej dawniej, a teraz Katedrze UNESCO Ekohydrologii Ekologii Stosowanej nad procesami samooczyszczania rzek. Miasta i ich mieszkańcy są w tej chwili w dosyć trudnym położeniu. Zmiany klimatu są faktem, nasilają się i będą się nasilać w dalszym ciągu, więc zmiany klimatu dotyczą mieszkańców wszystkich obszarów miejskich i pozamiejskich. Natomiast w miastach dodatkowo jeszcze dochodzi problem związany ze specyficznym klimatem miejskim i w ogóle ze specyfiką terenów zurbanizowanych. Jednym z największych problemów są na pewno opady. Opady, które dostają się na teren uszczelnionego miasta, nie wsiąkają, lecz spływają po powierzchni i mogą powodować zagrożenie powodziowe. Z drugiej strony ich szybkie odprowadzenie powoduje, że miasto się przesusza i jest mniej przyjazne dla mieszkańców oraz dla zieleni, która w tym mieście występuje. W tej chwili wiadomo, że trzeba stosować dwie strategie walki z kryzysem klimatycznym. Mitygację, czyli ograniczanie emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych, i adaptację, czyli przystosowywanie społeczeństwa i gospodarki, przystosowywanie miast do takich zmian, których już nie da się uniknąć. Błękitno-zielona infrastruktura w miastach to jest cały system przyrodniczy miasta, czyli jego tereny zielone i ekosystemy wodne. Wchodzi tutaj dużo elementów. Parki, skwery, zieleń przyuliczna, ogrody, ogródki działkowe, lasy miejskie, no i przede wszystkim doliny rzek i małe oczka, zbiorniki wodne. To jest infrastruktura. Infrastruktura ma jakąś budowę, jakieś rozmieszczenie na terenie miasta. Ważne jest to, żeby ta infrastruktura błękitno-zielona funkcjonowała w sposób jak najlepszy, w sposób jak najbliższy naturze. I wtedy mówimy o rozwiązaniach bliskich naturze, czyli tak zwanych NBS, Nature Based Solution. Błękitno-zielona infrastruktura polega na tym, że w jakiejś konkretnej przestrzeni stosuje się takie rozwiązania, które wykorzystują i zieleń, i wodę. Na przykład w przypadku zapobiegania powodziom i podtopieniom oraz łagodzenia skutków suszy można stosować różnego rodzaju takie tereny zielone, które intensywnie przechwytują wodę. To mogą być małe oczka wodne, to mogą być parki, które są lekko obniżone w stosunku do terenów uszczelnionych, ale mogą być też takie rozwiązania jak zielone dachy czy zielone ściany. Woda zatrzymana na terenie miasta w czasie opadu ma bardzo duże znaczenie w okresach bezopadowych. Wtedy, kiedy w mieście robi się gorąco, kiedy jest susza, kiedy cała błękitno-zielona infrastruktura nie ma jak funkcjonować, ponieważ nie ma dostępu do wody, wtedy właśnie ta woda zatrzymana w wielu punktach miasta może być wykorzystywana przez zieleń, a odparowywana i transpirowana przez tereny zielone czy przez roślinność powoduje skuteczniejsze chłodzenie powietrza oraz jego nawilżanie, co jest z kolei korzystne dla zdrowia mieszkańców, no i po prostu stwarza przyjemniejszy mikroklimat. Takie podejście bazujące na rozwiązaniach biotechnologicznych, które uwzględniają podejście oparte na przyrodzie, sugeruje, że mamy możliwość znacznego ograniczenia dopływu zanieczyszczeń ze zlewni do ekosystemów rzecznych, do ekosystemów jeziornych z wykorzystaniem właśnie rozwiązań biotechnologicznych, ekohydrologicznych. Integracja rozwiązań hydrotechnicznych z rozwiązaniami biologicznymi jest w stanie zapewnić odpowiednią jakość wody. Redukcja zanieczyszczeń ze zlewni dopływających do ekosystemów wodnych, ekosystemów jezior, zbiorników zaporowych, rzek jest w stanie zagwarantować dobrą jakość wód. Rozwiązania te, opierające się na przyrodzie, mają również możliwość ograniczenia problemu związanego z nadmiarem i okresowym niedoborem wody. Zastosowane w ramach projektu LIFE w Wartolówku prototypowe rozwiązania mają na celu ograniczyć dopływ zanieczyszczeń transportowanych ze zlewni miasta do ekosystemów wykorzystywanych rekreacyjnie, do zbiorników zaporowych wykorzystywanych przez człowieka, które skonstruowane są w górnym odcinku rzeki Bzury. Połączenie rozwiązań hydrotechnicznych z rozwiązaniami biologicznymi jest w stanie zapewnić dobrą jakość wody,
i utrzymywać ją w dłuższym horyzoncie czasowym. Bardzo ważnym aspektem ekohydrologii i badań ekohydrologicznych jest aspekt ludzki. Powinniśmy interesować się tym, jak zachodzą interakcje między człowiekiem a przyrodą, a naturą, dlatego że od tego, co uznajemy za wartościowe w przyrodzie, co w niej cenimy, zależy to, w jaki sposób realizujemy przepisy ochrony przyrody, w jaki sposób realizujemy wszelkie zasady zarządzania zasobami i przyrodą. Istotnym aspektem badań społeczno-ekohydrologicznych, ponieważ tak to określamy, są takie zagadnienia jak zmiany klimatu, jak przekształcenia gruntów, jak ochrona przyrody, ale też ogromna paczka zagadnień, które określane są jako usługi ekosystemowe. W centrum próbujemy badać to, jaki jest stosunek człowieka do przyrody, w jaki sposób ten stosunek człowieka do przyrody wpływa na usługi ekosystemowe, z których aspektów naszego uzależnienia od przyrody, z naszej zależności właściwie od przyrody zdajemy sobie sprawę, a z których nie, które elementy przyrody cenimy i w związku z tym będziemy je zachowywać, a których nie cenimy, ponieważ być może nie zauważamy i stanowią one zagrożenie dla przyszłych pokoleń w sensie zrównoważonego zarządzania zasobami. Nasze projekty są zatem skupione na tym, aby za pomocą rozwiązań opartych na przyrodzie, technologii, techniki, innowacji umożliwić przyrodzie powrót do miast i świadczenie funkcji regulujących, które stanowią podstawę podejścia ekohydrologicznego do zarządzania zasobami, przyrodą, wodą w mieście.